Witajcie, zapraszam na obejrzenie odcinka z kempingu w Chorwacji. Może nie jest to temat typowo BM-kowy, ale są też fajne informacje, które mogą się Wam spodobać. Ale jest gorąco, chyba z 28 stopni, duchota w tym namiocie, jest dopiero 6 rano. Głowa mnie boli. Ale to na pewno nie od wypitego wczoraj wina. Ciężko jest się podnieść. Dobrze, że chociaż śpimy na zwykłych materacach piankowych, które wzięliśmy zamiast dmuchanego, bo na takim skrzypiącym dmuchańcu to bym tu nie dał rady. Otworzyłem te zamki i się wydostałem. Jezu, jak te drzwi w BM-ce wyglądają, jak one są słabo spolerowane. Chyba ktoś to w nocy przy komarach robił i go poganiały. A tu? Są? Tak, widziałem jednego. Darowałem mu życie, bo przykleił się do mojego kieliszka. Myślałem, że się opije, biedak i padnie. A ten uciekł i jeszcze mi uchlał na dokładkę. Okej, wszystko leży tak jak wczoraj. Nie wiem, po co w ogóle to sprawdzam, skoro i tak by stąd nic nie zginęło. W sumie Chorwacja jest najbardziej bezpiecznym krajem w Europie. Zamknąłem tylko dokumenty na klucz schowku w BM-ce, która i tak stoi otwarta. Podobnie jak namiot. Choć wziąłem w sumie wypasioną kłódkę na odcisk, no ale po co? Po co się męczyć? Tu się odpoczywa. Zresztą, kto by wpadł na pomysł okradać biedaków przyjeżdżających 25-letnią starą Bawarką i śpiących w jakimś poklejonym namiocie? Kempingi kojarzyły mi się z miejscami, na których przyjeżdżają biedniejsze warstwy społeczne, a to jest nic bardziej mylnego. Popatrzcie na samochody, Audice i nowe BM-ki. Więc coś tu jest nie tak. Dlaczego tacy ludzie wybierają kemping? No dobra, posiedzę sobie chwilę i odpocznę. Przecież już wstałem. W łazience byłem, więc miałem prawo się zmęczyć. Pozachwycam się kolejny raz, jak świetnie postawiłem elektrykę. Ruch oporu byłby ze mnie dumny. Dobrze, że nie nagrywałem, jak podłączyłem się do prądu pierwszej nocy, bo ktoś wymyślił jakieś do bani gniazdko, które jest inne jak w domu, a przecież mają taki sam prąd. No dobra, trochę większy, ale po co, skoro ja lodówkę mam tylko do podłączenia, którą błyskotliwie przerobiłem z 12 V poprzez zasilacz na taką, która pracuje z sieci 230. Gotowanie na wolnym powietrzu na kempingu to jest coś inaczej jak we własnej kuchni, gdzie wszystko masz w zasięgu ręki. Woda jest przy sanitariatach, płytę indukcyjną masz na stole, produkty żywieniowe trzymasz trochę w lodówce, trochę w bagażniku. Co chwilę trzeba wstawać, przechodzić, kroić, obierki wyrzucać do worka na śmieci, który jest troszeczkę oddalony od ciebie, żeby zaraz cię wszystkie osy nie zjadły, żebyś mógł w spokoju wypoczywać. Z drugiej strony, patrząc na kamperowiczów, którzy na wszystko mają odpowiedni sprzęt, wydali na to kupę kasy, wydają też kupę kasy za możliwość przebywania na tym samym placu, nie trzyma się logiki. Golfem trójeczką też można przyjechać na wczasy, nie ma problemu. Nie trzeba mieć jakiejś super fury. Ale o tym później. Teraz muszą odpocząć i mogę wrócić do podziwiania śródziemnomorskiego interioru. Więc po typowo polskim, narzekającym wstępie zapytacie, co ja tu jeszcze robię? Pora przejść do plusów, a jest ich kilka i są tak fantastyczne, że przesłaniają niedogodności takiego prowizorycznego życia. Wspaniałym uczuciem dla człowieka, takiego jak ja, mieszkającego na co dzień w bloku, jest możliwość przebywania na świeżym powietrzu cały czas, łącznie z nocą, podczas której temperatura nie spada poniżej 25 stopni, podziwiając w tym tygodniu na bezchmurnym niebie spadające gwiazdy, bardziej fachowo zwane Perseidami, podczas gdy w naszym klimacie w Polsce mamy już chłodne poranki wypełnione mgłą. Puentując, każda chwila jest wykorzystana bez poczucia marnowania
ani ułamka sekundy. Chorwacja jako nieliczny kraj przekazała turystykę w ręce swoich mieszkańców, a to oznacza, że na chorwackich wybrzeżach ogromnych hoteli z 1000 pokoi nie znajdziemy. Turyści korzystają tutaj z uprzejmości gospodarzy domów, którzy stworzyli w pełni wyposażone mieszkania zwane tutaj apartmanami. Tak jest również w przypadku kempingów, które najczęściej są małe, kameralne i prowadzone przez lokalnych gospodarzy. Dzięki temu na plażach nawet w szczycie sezonu każdy znajdzie miejsce bez przeciskania się między ręcznikami czy parawanami. My znaleźliśmy nasz kemping przez Google Maps, gdyż na Bookingu wszystkie oferty zostały wyprzedane. Kiedyś nie było tak prosto. Pamiętam, jak to było w 2001 roku. Jadąc samochodem przed każdą wsią, miejscowością, na drodze krajowej numer 1, zwanej Jadrańska Magistrala, z boku w cieniu siedzieli starsi ludzie z karteczkami apartmani. Należało się przy nich zatrzymać i popytać, koliko cena, jak daleko do plaży. Wówczas, jeżeli już wstępnie wybraliśmy kandydata, wpuszczaliśmy go do swojego samochodu, pokazywał nam trasę do swojego apartmani, dobijaliśmy targu i w ten sposób zaczynaliśmy swoje wczasy. Dzisiaj wszystko jest operowane przez Booking, ale problem pojawia się, kiedy planujesz wyjazd o godzinie 18 w niedzielę, a w poniedziałek chciałbyś już wypoczywać. Wówczas niemiło można się zaskoczyć wyprzedanymi w 100% ofertami na Bookingu. Weszliśmy na Google Maps i znaleźliśmy miejscowość Pakostane. Zainteresowały nas tam gaje oliwne, w których były zlokalizowane kempingi bezpośrednio przy linii brzegowej z bardzo ładnymi plażami. Udało nam się skontaktować z 2. Wybraliśmy droższą ofertę Diany z kempingu Skalinada, który otworzyła 5 tygodni wcześniej, w związku z czym wszystko było nowe. Plaża w Pakostane jest po generalnym remoncie. Władze miasteczka zadbały o komfort turystów, przygotowując plażę jasnym, gładkim kamieniem. Ludzie dzielą się na 2 grupy. Tak jak z sernikiem. Odwieczny problem, który jest lepszy, ten z rodzynkami czy ten bez. Tak część z nas woli piasek na plaży, który świetnie przykleja się do gorącej, często lekko poparzonej ostrym słońcem skóry. Wchodzi pod strój kąpielowy, do oczu, ust, uszu, telefonu, butelki z wodą. Następnie zanosimy go do samochodu, do swoich ubrań, łazienki, zostając nam jeszcze długi czas, przypominając, że byliśmy na wakacjach. My należymy do tej drugiej grupy, która nie czerpie przyjemności z piasku i zadowalamy się kamieniem, który nie mąci wody, dając nieskazitelny kryształ. Koledzy z zachodniej granicy robią już jakieś szkolenia. Ale aby oddać prawdę, nie da się wypocząć na kamienistej plaży, leżąc na kocyku. Posiadanie wygodnego leżaka staje się obowiązkiem, aby cieszyć się każdą chwilą w tych rajskich warunkach. Dzieci nie wydają się być w depresji z powodu braku drobno zmielonego kwarcu. W zamian tego mogą nurkować w maskach i podziwiać dno morskie. Akurat tutaj zejście do wody jest łagodne, a klarowna woda o wysokim stężeniu soli sama zaprasza, aby ostudzić się po intensywnym opalaniu. Woda w Adriatyku w wysokim sezonie ma około 26, a tak jak przy naszym wyjeździe 29 stopni. I są to tak zwane temperatury komfortu, takie jakie znamy na basenach. Mówiąc jeszcze prościej, z wody nie musimy wychodzić przed obawą wyziębienia się. Słońce jest tak mocne, że nawet najmocniejszy facet nie da rady bez zabezpieczenia filtrem 50. Nie życzę nikomu poparzonej skóry, która można sobie załatwić w mniej niż godzinę. Wówczas odkryłem mimo całego tego mojego skąpstwa, że warto wydać więcej na dobry krem do opalania marki Peaceboy czy California. Nie dość, że to pięknie pachnie, to jeszcze skutecznie działa, a sama aplikacja nie przypomina nacierania się olejem do frytek. Co ja będę tak szła jak jakiś Janusz z tym telefonem za tobą?
Tylko proszę potem wyciąć te moje głupie teksty. Nie, bo tego chciałem. Czy tu trzeba stabilizację specjalną jakoś ustawiać, czy nie? Ale pachnie. Tyle? Wybaczcie, że jest tak mało nagrań z tej trasy. Po prostu ona jest dosyć prosta i nudna, kiedy już kilkadziesiąt razy się nią jechało. Na pewno nie jest wyzwaniem dla żadnego kierowcy, jeśli chodzi o stopień skomplikowania. Tak naprawdę wystarczy pojazd z wygodnym fotelem, który w komfortowych warunkach przemieszcza się z przepisowymi prędkościami po autostradzie. Zdaję sobie sprawę, że jeśli planujesz swoją pierwszą, dalszą podróż lub ogólnie najdalsze trasy, jakie robiłeś do tej pory, to te do cioci Halinki, do której masz 70 km, mogą budzić stres spowodowany wyjściem ze strefy komfortu, tak jak konieczność porozumiewania się w obcym języku, który w większości przypadków nie stanowi problemu, ponieważ Chorwaci zdążyli nauczyć się języka polskiego. Bardziej czego obawiałbym się, to swojego pojazdu, który wypadałoby sprawdzić przed wymarzonymi wakacjami. A jeden z lepszych sposobów to wyjechanie nim na drogę szybkiego ruchu i zwyczajnie zająć lewy pas przez godzinę i trochę pocisnąć. Gwarantuję, że jeśli ma się coś rozsypać, to się to rozsypie, bo wszystkie bolączki samochodu wychodzą właśnie podczas dużego obciążenia. Za nasz namiot w najwyższym szczycie sezonu zapłaciliśmy 45 €, dostając w cenie miejsce parkingowe, prąd, toalety, lodówkę i boski widok oraz coś, o czym się najczęściej zapomina i wiele osób nie dostrzega. To wspaniałe powietrze z zapachem ziół, gaju oliwnego, czyste i pachnące. Ja to chyba w zasadzie do Chorwacji jeszcze oddychać. Dla mnie to jest chyba największa przyjemność z przebywania tam. Sklepy? Chorwacja ma swoje sklepy. Plodine Konzum to chorwackie sieci spożywcze, w których są sprzedawane regionalne produkty, często wysokiej jakości, niestety za odpowiednio wyższą cenę. Od kilku lat jest też dostępna sieć sklepów Lidl, który znajdziemy praktycznie wszędzie. Możemy, mając polską aplikację, wybrać region Chorwacji i otrzymać dostęp do kuponów oraz aktualnej gazetki. Ceny w porównaniu z polskim Lidlem często są porównywalne i my zapatrzyliśmy się na nasz pobyt właśnie w Lidl. Nie sposób nie wspomnieć, że Lidl na Węgrzech oferuje dobrej jakości węgierskie regionalne wino w cenach zaczynających się od 12 zł za butelkę. Na Węgrzech do sklepu spożywczego możemy wybrać się także w niedzielę. Restauracje większość cen możemy sprawdzić, a jakże, przez Google Maps, wybierając najnowsze opinie. Akurat tu w Pakosztane wybór restauracji jest bardzo duży.
ponieważ cała promenada wzdłuż plaży jest nowa, pojawiły się tutaj też budki, w których są sprzedawane hamburgery i frytki. W sumie w zestawie za jakieś 8 euro. A że w takim dużym upale nie bardzo chce się jeść, także my zadawalaliśmy się jednym zestawem na dwoje i nie chodziliśmy już później nawet gotować sobie obiadów. Stavite kašete jednu na drugu i sve ribe pobacate u jednu kašetu. Ako vam kašete padne, bitno je da ribe pokupite i ubacite jednu u jednu kašetu. Jedna kašeta, jedna riba, jedan bol. Ok? Ako se desi da padne. Ste shvatili? Nisi shvatili? Znači, znači jedna kašeta, jedna riba, ali ako trčite i sve vam padne, znači slažete sve kašete i ribe pobacate u jednu kašetu. A wy co przeczytaliście? Przyznajcie. Nie jestem może jakimś obieżyświatem i wcale nie uważam, że Chorwacja to jest najlepsze miejsce na świecie do wypoczynku, bo podejrzewam, że jest wiele pięknych, urokliwych miejsc, które zachwycają dużo bardziej. Ale biorąc pod uwagę to, że dziś mamy powiedzmy godzinę 18, a jutro o godzinie 18, mogę być na miejscu i w Słonku odpoczywać. Jest to miejsce z naszego punktu geograficznego najbliższe i wcale niedrogie w dalszym ciągu, a przy okazji w szczycie sezonu nieprzeludnione i dające dużą możliwość prawdziwego wypoczynku. Szczerze mówiąc, patrząc na to, jak w poprzednich latach Polacy sznurem jechali do Chorwacji, tak w tym roku faktycznie na węgierskich autostradach, na których często jechał Polak za Polakiem, w tym roku ich nie było. W zasadzie w Chorwacji a kosztane w tym roku dominowali Niemcy, pojawili się Francuzi, Włosi, Rumuni, nie było też Ukraińców ani Rosjan, było trochę Holendrów i atmosfera na kempingach, co mnie bardzo zdziwiła, nie przypominała w ogóle tego, co sobie wyobrażałem. Myślałem, że cała noc to będzie jedna wielka imprezownia, a tymczasem od godziny 23 było po prostu cicho. Tak cicho, że jedynym co było słychać to cykady. I to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.